Siema, siema, a raz się nie ma. Z tej strony Phoenix Dave. Zapraszam na kolejny odcinek z Enderal w 2022 roku. Lecimy. No i dobra, poprzedni odcinek zakończyliśmy sobie po zakończeniu misji z Andraste Braveblood i Eryką Braveblood. No i teraz szukamy kolejnego zadania. A mianowicie wykonamy główny wątek. Czyli będziemy go kontynuować. Celem głównego wątku aktualnie jest pozbycie się magicznej gorączki. Ale jeszcze po drodze przy okazji pohandlujemy trochę. Sprzedajemy co nam niepotrzebne. To można sprzedać. To można sprzedać. Tak teraz się zastanawiam nad tym, czy sobie nie postrzelać może z łuku trochę. Ale no tak się składa, że tutaj samo strzelanie z łuku nic nam nie da. Trzeba byłoby się uczyć. Więc nie, po prostu sprzedajemy to w cholerę. Będziemy wyłącznie magiem, bo nie ma sensu się w co innego zbytnio zagłębiać. O, mamy amulecik. Właśnie nie wiem, czy kojarzycie w poprzednich odcinkach. Mówiłem o tym, że będziemy potrzebować właśnie amuletu, żeby móc sobie później zrobić zaklęcie na nim. Pierścionki też mamy. Farewell. Oh, hello. I haven't seen you here before. Just take a look around. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Okej, tak patrzę. Oczywiście co tu sprzedać. To nie będzie potrzebne, bo to jest ciężki pancerz. Nie można posprzedawać te klejnoty szlachetne. Dobra, na razie to by było chyba na tyle. Resztę do skrzyneczki. Hungry? Can I help you? I have books. To do skrzyneczki na pewno, to też. To w sumie mogłem sprzedać, ale zostawię. Silver Ruby Ring mamy. W sumie większą część z tego będzie można posprzedawać. Na razie powkładam, co mi niepotrzebne, a później ewentualnie się to posprzedaje w którymś z odcinków. Oczywiście nie wszystko, bo część będzie nam potrzebne później. Przyda się.
A właśnie, Master Skull. Haha. To chyba jednak nie pójdziemy kontynuować teraz głównego wątku. If it's clam and fish you seek, then come and take a good long peek. Pójdziemy do Three River, tak? To ma być Three River Camp. To ma być Three River Watch. Ale to będzie dość długa podróż. Lepiej byłoby się teleportować do Riverville. Wtedy sobie tam przejść. To jak to cholera będzie działać? Nie, no ja chyba z takiego zbiegu nie będę... Nie, dobra. Kontynuujemy ten główny wątek. Hey, you're an adventurer, aren't you? Yes. Have you been to... Well, look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? This city can be quite a maze if you don't know it. By his treacherous son, return to his position. Not really, I'm used to big cities. Right, you're from Ostian. I almost forgot. The esteemed Treacher. They're quite fascinating, these places, aren't they? You can climb high, and you can fall just as deep. And every place vibrates with life. But Tilor Arenthil himself, That's true. holy city from this day on. Here, put this on. Fearless leadership And before you shall ask, be yes, what it's helps us necessary. find Just our way trust me. Through these troubled waters. Cherish, oh brothers and sisters. Cherish and thank the Lord for his mercy. Okej, Jasper dał nam przebranko, które będzie nam, jak stwierdził, bardzo potrzebne. Dlaczego, to oczywiście zobaczycie niebawem. Tutaj zrobiłem quick save'a wcześniej, dobrze, bo tutaj miałem w pierwszej mojej rozgrywce miałem tu pewnego buga. So, about this fever. Usually those gifted with magic have to Powiem później. and then pass a ritual that teaches them how to deal with their magic. The journey to the water is what they call it. Once they've passed that, the fever reduces to an endurable level, and new alchemists have their names registered in some kind of holy book. But there are other ways to get rid of the fever, and I hope my employer can tell you about them. Okej, opowiedzie nam w skrócie o tej gorączce, jak się jej pozbywają. Okay, there. W sposób konwencjonalny. Ale oczywiście Jasper ma nadzieję, że jego pracodawca będzie znał sposób jakiś alternatywny dla tego. Dla tej gorączki. Pozbycia się jej. I zapomniałem, o czym mówiłem wcześniej, ale to chyba mało ważne, dobra. Dobra, nie ma baga. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy path I will honor. Hold it, my sir. No civilians beyond this point without explicit permission. Who are you, and what leads you to this holy place? Business. I'm Jaspar Belveric, and I work for the Nehremiskiego Mages. Oh, right. The mercenary. And who's your companion? Marijo de Luna from Ostian, esteemed holder of de Luna's Empire of Tender Fragrance, the most prestigious perfumery in all of Vin. Archmagister Marigil sent for him. Didn't he tell you? The Archmagister. Well, that does sound like him. Fair enough, you may pass. But show this place the respect it deserves, mercenary. You too, Meister de Luna. You have my word. Thank you. Ale ją wkręcił. Okej. Powiedział, że jesteśmy Meister de Luna. Pochodzimy z Wyn. Nie. Ostian. Raczej, no nie skłamał, bo pochodzimy z Ostian. Miasta Ostian. Gdzieś na neremiskich landach. To zblokował go tu? Ej. No i jesteśmy jakimś właścicielem wszech i wobec znanej perfumerii. Filmy z perfumami, no coś jakoś tak. Well, that went better than expected.
Magiro de Luna's Empire of Tender Fragrance? Hey, it worked, didn't it? That's all that matters. Nobody will suspect someone who's already in the temple. Anyway, I think it's about time I tell you a little bit more about this employer of mine. His name is Constantin Firespark, and he's one of Nehremiség's former followers, which the new Grand Master, Nehremiségo, brought here by ship about 2 years ago. That means he's one of the former arch-enemies of the Order. They usually wear green, while the Order wears white or red. That should make it easy for you to tell them apart. Firespark's pretty much the eldest of Nehremiség's mages, and quite well versed in magic, at least from what I've heard. Plus, he's a very gentle and likable fellow, which is why even the keepers like having him around. Let's hope he can tell us a thing or two about these visions, and help you get rid of the fever. Come, follow me. Huh? Keep your chin up. Dobra, idziemy do Konstantina Firesparka, Nehremiskiego Maga, który jest tutaj najstarszy z Nehremisów. I on prawdopodobnie będzie coś w stanie zaradzić na tą gorączkę i zidentyfikować, dlaczego mamy te wizje, bo co one oznaczają. Blazes, I just can't bloody believe it. All right, here we are. Hang on. No. That's not how you do it. Blast it, I'm just being careful. We Like have to... heck we do. Give me that thing, now. All of them. Nieudany eksperyment. Blistering blazes. That's what you get for working with fumblers. I told you, we Master should be Firespark. careful. What? Now who the heck are you? Can't an old man have a moment to himself? You hired me. The Magister, don't you remember? Oh, right. Joseph the Scrounger. So why are you here? Joseph go nazwał. Just spar. And yeah, we did find something. Suggest you first of all tell me when I allowed you to drag your drinking mates up here. Do you need me to explain the meaning of the words highly and confidential to you? Dobra, teraz można się przebrać tak w ogóle. Dobra, to wszystko mamy, to jest git. To już niepotrzebne. Rękawice jeszcze. A, tutaj, dobra. I'm sure there's a lot you can Oh. explain to me, but let's save that for later. This particular fellow over here needs your, Frank, arcane fever. Is that so? And what exactly has that got to do with me? Let the keepers and their holy rituals take care of it. What is it with the costume, anyway? This man's magic is different, Meister. Just feel his aura and you'll see it. Plus, he's from Nehrem, just as you are. Well, all right then, for nostalgia's sake. I really hope you're not wasting my time, though. Working with these religious buffoons is bound to make any rational thinking person go bonkers. Anyway, that chair over there. Take a seat, and I'll have a look at that fever of yours. Raz bada naszą gorączkę. We'll tickle a little. You're right. This aura does feel different. Complex somehow and powerful. And do you really want to tell me you've only recently discovered that talent of yours? With that aura, I'm surprised that you haven't turned into an Obaya by now. Fine. Well, that is, we will help you. But first, tell me everything. How you got that magic, and how you met that scrounger. Dobra, opowiadamy mu teraz naszą historię. I see. Regarding this vision thing, I think that your mind simply played a trick on you there. Not that it's much of a surprise, considering what you've been through. Actually, you were quite lucky that the sudden outburst of your glance didn't blow your head right off.
In this chapel on the water, every time I touch one of those stones, I feel as if, I don't know, as if something come back to me. Well, that's probably a sign that you should go easier on the booze. Skill, whether of physical or magical nature, isn't gained through touching some stones, but through hard work and discipline. Even though this screwball Enderalian talk of paths and predeterminations tries to tell us otherwise. Sudden outburst of my glance? What's a glance? Oh, by all that's holy, I won't start playing your tutor now. If you don't know about the basic functioning of magic, then read something from Balador Goldenstein. He's... The glance on the sea of eventualities. Alongside, but apart from the reality we're in right now, exist countless other realities, in which some events have different outcomes, so to speak. A version of this very same room, for example, with the very same people in it, only that Meister Firespark's beard is on fire. And what defines an arcanist, someone capable of magic, is that he or she can see those other realities and let parts of them come true. Well, look at that, Jasper. Jasper. That's what I'm being paid for. How powerful an arcanist is depends on three factors. How far away are the eventualities that he can see, how well he can bring parts of them into our reality, and finally, how well his mind can handle seeing other realities simultaneously with ours. Lighting a candle is easier than calling a meteor from the sky, to speak plain inal, but as I said, read Goldenstein if you're interested in the topic. I'm not going to waste any time with lectures. Again, I did not just imagine these visions. They felt different, somehow real. Well, if that's what you want to believe, go for it. I, in any case, have never come across such a phenomenon in over 50 years of studying magic. And now we should... It all begins with the dreams. What the blasted blistering blazes? Does this room look like the bosom of a whore to you? Or what makes you think you can go around touching anything you get your fingers on? These documents are confidential, for heck's sake. I knew it was a mistake to hire a thug like you. Lashery always had a weakness for... Correct me if I'm wrong, but I remember you telling me something about dreams that led you and Tealor Renthiel here, didn't you, Meister? And you told me that in this vision of yours, the Veiled Woman said this. It all begins with the dreams. What? Is that true? It is, actually. Oh. Then this near-death experience you had before you woke up on the shore. Tell me again, what exactly did you see in it? A room? A glistening white light and charred bodies, but their flesh was unnatural grey, and I heard all these voices. Well, this is strange indeed. Anyway, for now all that matters is that we get that magic of yours under control. Whatever you clairvoyanced back there is of no use to us if you're dead as a doornail in a couple of months. And how can we do that? Get my magic under control? Well, that's usually a plodding process. The fever you feel is a result of your mind not being able to handle all of these possibilities, so to speak. The ritual the Enderalians practice to get the glance under control is called the Journey to the Water. Put frankly, it means 1 year of hour-long meditation, bland food, and abstinence from anything that makes life worth living. In due time, the Arcanist then learns to filter these other realities from ours, and the fever gets less and less. Anyhow, luckily enough, we Nehremies know of a way to quicken that process. A shortcut, if you will. I'm not capable of performing it, but another one of us is. Her name is Lashery, and you should seek her out as soon as possible. Okej, czyli stwierdził, że jest ktoś, kto może znaleźć skrót na pozbycie się naszej gorączki. Jest to Lashery, tak twierdzi. A shortcut? Isn't there a reason this journey to the water is as lengthy as it is? There is indeed, and this reason is called ignorance.
The Order's rituals haven't changed since the Lightborn slipped out of their cradles, and the Keepers do their best to keep anything progressive out of their country. But please, if you're up for a year of austerity and stern-faced magisters scolding you, go for it. I really don't care. Alright then, I'll do this ritual of yours. Where can I find this Leshiri? She's currently in a ruin called Old Rationgrad, not far from Ark. Just tell her that I sent you. Yes. Give me that map of Yes, yours. that just might work. Okay, now you'd have to be a total idiot to miss it. I recommend leaving for the ruin straight away. And you, Joseph, you're going to come with me and show me what your trip to the Sun Coast brought forth. Hopefully, more than a bottle of honey wine and a hangover. Okay. Quite a character, isn't he? But I like him somehow. Here, I owe you this for your help back in Riverville. And in case you're in the mood for a mug of ale and a good chat, just drop by the Dancing Nomad in the Stranger's Quarter. I'll get myself a room there for the time being. With all that said, good luck mastering your magic, my friend. I'll see you around. Dobra. I tutaj ten krótki komunikat, który mieliśmy, powiedział nam o tym, że pewne misje będą znikać w przypadku misji z towarzyszami, gdzie będziemy pchać główny wątek do przodu. Czyli oczywiście na razie głównego wątku nie pchniemy. Trzeba będzie się pierw spotkać z Jesparem przed pójściem na główną misję. W tańczącym nomadzie, czyli w takiej knajpce. W rejonach cudzoziemców to się nazywa, czyli tutaj w tym regionie Arki, nie? No i dobra, a teraz pójdziemy sobie do kupca, który handluje magicznymi przedmiotami i miksturami. Tak, właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem o nim. Może od razu do jakiś czar lepszy trafimy. Greetings. You don't seem familiar. You're here for business, I assume. I could say that, yes. Well then, I am Taurius Flameling, apothecarius by my path. My companion and I work together with the Arcanists here, and we investigate the Red Madness. How may I help you? Do the names Finn and Carbos ring a bell? Finn and Carbos, of course. Who doesn't know them? An odd duo and completely inseparable. Why do you ask? I'm not sure how to say this, but they are dead. What? How? How do you know that? They helped me when I washed ashore at the Sun Coast, but our camp was attacked by bandits. We were outnumbered. I'm Malthus, that's... One tragic event after another. Now listen. This question might seem peculiar, but is there any chance you found amulets on them? What kind of amulets are they? The emblems of the apothecary. It's a ritual. Whenever one of our members passes away, their amulet will be put in Saldron's halls, as remembrance, so to speak. Yes, that makes sense. They are silver, with a violet jewel. Have you found them? I'm afraid not. Damn it. We can't even pay them their last respects. Well, thank you for the message anyway, even if it's a grim one. I'll send a pigeon with the news to the League as soon as possible. Okej, czyli poinformowaliśmy go o tych martwych aptekarzach, których mieliśmy okazję spotkać na początku. Dobra, mamy tu jeden punkt wiedzy, można się dowiedzieć. Tell me a bit more about your order, the League of the Apothecary. With all due respect to your thirst for knowledge, I am not a magister, and I've got my hands full. In a nutshell, we are healers, and our path is to cure ailments with magic and alchemy. Our monastery is far to the north, in the Frostcliff Mountains. However, you won't be able to reach it at the moment due to the heavy snowfall. And in case that doesn't sate your appetite, there are a couple of books about us in the library, or maybe even the Chronicum.
Okej, opowiedział nam o jakimś zakonie aptekarzy na północ. Frost Cliff Mountains, czyli w górach lodowego klifu. Ciekawe, nigdy chyba tam nie byłem. To będzie to odnaleźć. Ciekawe, czy można się tam dostać. Kiedy się tam wybierzemy, dobra. Well, then you've come to the right place. Pohandlujmy. Zobaczmy, co on tu ma. Tak. Ma kostury. Słabe. Ma zwoje. Eksperta ma. Ma teleporty. O, ma książki, dobra. Składniki i czary. Właśnie. Mamy na poziomie drugim Blazing Sparksy. Czyli kupujemy na poziomie trzecim oczywiście jedno. To. Leczenie na poziomie trzecim już mamy. Chain Lightning niepotrzebne. Krąg protekcji też nie. Dead Breath. Tarczę mamy na drugim poziomie. Na to wygląda tutaj. Oczko pokazuje, że jest. Fireball level 1, czyli nam się nie przyda. Firebolt silniejszy mamy. Tutaj. O, trójkę nawet. Dobra, weźmiemy. Flame Bite'a 3 raczej odpuścimy sobie. Grounding mamy 4, więc się nie przyda. Absorpcja życia na trzecim. O, bierzemy. Odporność na magię. Na drugim poziomie. Bierzemy. Jest, właśnie. Mark i return. No i dobra, będziemy mogli się teleportować w oznaczone miejsce. Aha, to już kuźwa. Jak to się mówi? Wygoda jak cholera, nie? I trzeba będzie cały czas tyle biegać. No i dobra, to by było na tyle w sumie. Możemy mu coś sprzedać? Patrzałem? Patrzałem chyba, tak? Nie bardzo. Mikstura nic nie kosztuje, dobra. To można sprzedać. To zostawię, a właśnie. Nie no, to zostawię w sumie, to też. To mogę opchnąć. To zostawię. Czy on tu ma przypadkiem wzmocnienie zaklinania? Nie, nie ma. To ma ambrozji, która będzie nam prędzej czy później potrzebna. Dlatego jedną sobie, albo dwie sobie nawet kupimy. No i dobra, i on ma 3000, wiecie co? Zrobimy teraz taki myk. Znaczy pójdziemy do skrzyni i wszystko co nam niepotrzebne weźmiemy i sprzedamy mu. Czyli wszystko to co można mu sprzedać. Czyli amulety, kostury i te sprawy. To trzeba odzyskać trochę siana. Dobra. Staff of Healing sprzedamy. Ten amulet mu sprzedamy. Te rękawiczki też. To też mu sprzedamy. To też mu sprzedamy. To mu sprzedamy. To. To mu sprzedamy. To zostawię na razie. Dobra, to zostawię. Coś stąd? Nie, stąd nic do sprzedania. Stąd też nie bardzo. No dobra, nie ma tego wiele, ale zawsze coś tam się opcha. Się zwróci trochę pieniędzy. Penis. Penis to drobniaki? To znaczy, kuźwa. Penis. No, brzmi jak penis, nie? A po angielsku penis. No dobra, wiemy o co chodzi, no. Nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, czyli Staff of Healing sprzedajemy. Te zwoje w sumie można opchać. To można sprzedać. To.
Oddychanie pod wodą można sprzedać. Teleporty zostawimy. Te pierdółki można też posprzedawać w cholerę. To sprzedajemy w cholerę niepotrzebne. Stew, wine, wolf meat, dobra. To kupiliśmy. A, czyli mu amuletów nie można obchać. No to trochę lipa. Dobra, można mu też te kryształy posprzedawać, znaczy klejnoty. No i to by było na tyle w sumie. No i dobra. Trochę złota się zwróciło. Czy amulety możemy tu w zbrojowni sprzedać? Do you now? Well, if the keepers let you run around in here, Nie. I suppose you have business with the Order. So I guess there's no harm in trading with you. But don't think it'll cost you any less than somewhere else. Walk blessed. To trochę lipa, że tych amuletów mu nie można sprzedać. Trochę lipa. No wiecie co, to chyba sobie weźmiemy ten. To do sprzedania, to też. To zostawimy. Okej, na razie niech to sobie jest w naszym ekwipunku. Po prostu u pierwszego lepszego kupca się to sprzeda. No i dobra, wiecie co? Ten odcinek chyba to sobie zakończymy. Trochę szczerze nie mam jakoś weny, natchnienia, żeby dalej grać. Ale już nieco się rozkręciło. Główny wątek, wiemy, że będziemy musieli się wybrać do ruin. W poszukiwaniu Lishari. Ale w następnym odcinku chyba wybierzemy się tam do tego Tree Watch Camp. Raczej... Jak to się nazywało? Old Tree River Camp. Do Tree River Watch się wybierzemy, do kręgu niedaleko. I zbalansujemy tą czaszkę sobie nad głowie. To da nam, z tego co wiem, jeden memory point, tak? Którego mamy właśnie jeden dostępny. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mówił do was Phoenix Day. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach. I trzymajcie się, do usłyszenia jeszcze raz. Nara.